Daily Vlog 7:45, 17 luty 2023. Plan na dziś: przetrwać. Rozszerzony plan: zabezpieczyć podwórko przed wichurą. Zdaje się, że dziś będzie wielka wichura, więc kiedy to oglądasz, już jest po tej wichurze. Cała Polska dostała chyba jakieś ostrzeżenie IMGW. Tam, gdzie ja mieszkam, powiat nyski, jest pierwszy poziom, centrum Polski ma drugi, a gdzieś tam regiony nadmorskie mają trzeci poziom. Czyli tam w zasadzie może wydarzyć się wszystko. Także zobaczymy. My będziemy musieli zabezpieczyć parę rzeczy na podwórku, żeby nie latały w czasie wichury. No tyle. No i jeszcze jeden plan na dzisiaj. Medytację 15-minutową. Zamiast w jednym bloku spróbuję zrobić w 3 5-minutowych. Ostatnio mi te 15-minutowe nie idą zupełnie. Więc może 3 5-minutowe zadziałają lepiej. Chociaż po prostu będzie wydawało mi się po prostu w sposób ciągły je przesiedzieć chociażby. Piątek. Wciąż widno i pada deszcz. Wiatru jeszcze nie ma, ale pewnie będzie, bo nikt nie odwołał żadnych ostrzeżeń. Chociaż sobie nie sprawdzałem w apce, ale połowa serwisów z newsami w Polsce pisze o tym, więc będzie wichura. Także mój plan na dzisiaj: przemknąć spacerem przez rynek, zjeść może coś słodkiego, wrócić do domu i odpalić nowy projekt. Ale na fajny pomysł i dzisiaj chciałbym zacząć go realizować, ale może o tym powiem za jakiś czas. Także kontynuujmy. Więc temat programistyczny, który chciałbym, żeby był moim głównym tematem moich pracy po godzinach w domu, to zabawa z sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym. I w sumie tym się zajmuję. Prowadzę bloga, chociaż ostatnio nie pisałem za wiele. W każdym razie mamy teraz tego ChatGPT. I to jest taki model tekstowy, językowy, który jest rozbudowany o funkcję czatowania. I ten model to jest już 3. wersja w zasadzie, a tak licząc od początku, to już jest pewnie któreś tam z kolei pokolenie modeli językowych. Idea jest taka, że mamy aplikację, czyli na przykład stronę internetową, na której się logujemy, gadamy sobie z czatem, z chatbotem i to działa. W środku tego jest jakiś framework, który obsługuje nasze zapytania i komunikuje się z modelem. I mamy model. I całe otoczenie aplikacji, to są jakieś dostępne narzędzia, na przykład Fast API, coś takiego, jeśli chodzi o Python albo Flask albo Django. I później mamy właśnie architekturę tego, jak się będziemy komunikować z modelem, czyli powiedzmy, w tym wypadku to jest właśnie GPT. I w środku jest model wytrenowany. I to pierwsze jest właśnie, powiedzmy, Fast API jest dostępne za darmo. GPT w wersji 2 jest dość dobrze udokumentowane i tam jest wiele implementacji. GPT-3 chyba nie jest dostępne. Ta architektura, ten sposób na komunikację z modelem chyba nie zostało to opublikowane na licencji open source, więc jest trochę zagadkowe. I model jest pilnowany przez OpenAI, w sensie w wersji tej 3 i 3,5, bo w wersji 2 chyba już opublikowali też. Ale wracając do rzeczy, idea jest taka, żeby wziąć jakiś mój własny tekst i go wsadzić w GPT-2 i zmusić go, żeby gadał po mojemu, gadał jak ja. Takie coś to generalnie jest dość standardowa procedura w świecie uczenia maszynowego, że bierzemy jakąś architekturę i trenujemy ją na własnych danych, albo bierzemy architekturę z modelem już wytrenowanym i dotrenowujemy ją po swojemu. Bo możemy mieć na przykład super model, który rozpoznaje na przykład na obrazkach telefon komórkowy, kubek, lodówkę, telewizor, a nas na przykład interesuje rozróżnianie rekinów po kształcie płetwy.
Więc jak weźmiemy ten generalny model, który rozpoznaje lodówki, telefony komórkowe, no to on napisze nam płetwa rekina. Ale jeżeli weźmiemy ten model i przetrenujemy go na milionie różnych płetw rekinów, to on zacznie uczyć się tych płetw rekinów, zapomni czym jest telefon komórkowy, zapomni czym jest telewizor, ale zacznie rozróżniać właśnie płetwy rekinów, jeżeli takie damy mu zbiór danych. I znowu wracając z dygresji, Andrzej Karpathy wydał taki model właśnie na bazie GPT-2, który jest na tyle prosty i optymalny i mały. Nazywa się to chyba Nano GPT. Nano GPT, że można to sobie na swoim własnym komputerze klasy laptop bez GPU trenować i używać. No i znowu tutaj są dwa podejścia. Biorę swoje własne dane od zera, trenuję go, albo biorę GPT-2 i go dotrenowuję, żeby mówił po mojemu. Obydwa pomysły są bardzo fajne i warte uwagi. Pierwszy będzie polegał na tym, że właśnie biorę swoje dane, czyli na przykład transkrypcję moich daily vlogów. Na przykład dzisiejszego daily vloga biorę transkrypcję, trenuję model. No i model będzie się poruszał w przestrzeni tego, co widział, czyli wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem. Nie mniej, nie więcej. Więc będzie dość słaby, będzie powtarzał prawdopodobnie to, co powiedziałem teraz. Natomiast jeżeli wrzucę dużo takich transkrypcji, no to będzie kombinował, sklejał. Liczę na to, że będzie sklejał różne moje wcześniejsze wypowiedzi i będzie tworzył je w jakichś takich unikatowych kombinacjach, które wydają mu się być rozsądne, czyli że gdzieś podobnie to było powiedziane przeze mnie wcześniej. Druga wersja polega na tym, że biorę właśnie GPT-2 wytrenowane na jakimś tam zbiorze danych publicznych i dotrenowuję go na bazie moich danych, czyli że model widzi całą masę różnych słów, wyrażeń, zdań, ale podbijane są u niego te formy wypowiedzi, którymi ja się posługuję. W sumie nie wiem, co będzie ciekawsze. Ten pierwszy będzie bardziej skondensowany według mojego stylu wypowiedzi, natomiast ten drugi będzie miał szerszy zakres jakby słownictwa, ale na słownictwa, poszczególnych znaków nawet, bo trudno mówić to jakiś taki abstrakcyjny tworze jak zakres słownictwa. Po prostu kombinacje literek. No, więc wydaje mi się to być fajną zabawką. Użyteczności tam nie będzie żadnej, no bo czat GPT, który jest wyceniany w tej chwili na sam trening na kilka milionów dolarów, a cała infrastruktura i know-how to są już setki milionów dolarów, sam słabo sobie radzi w niektórych kontekstach, więc ten model, który wytrenuję, będzie 1/100, 1/1000 tego, co tam w czacie GPT, albo nawet jeszcze mniej jest. No natomiast zdaje się, że będzie produkował jakieś zlepki słów i zdań, które brzmią mniej więcej sensownie. Znaczy znów, nie będzie on w stanie określić sensowności, sam czat GPT też nie jest w stanie określić sensowności. Jest w stanie tylko sprawdzić, jakie kombinacje znaków, jakie kombinacje wyrazów są obok siebie, no i wybierać te najczęściej występujące i jakby je serwować. Także liczę, że coś tam śmiesznego się pojawi. Ten most cukrowniczy, który niedługo ma stać się zdatny do przejścia i przejechania rowerem. Ale to będzie fajnie, jak to zostanie tak zrobione. No, po drugiej stronie tam dalej są pola, ale te tutaj najbliższe kawały blisko rzeki to jest chyba teren zalewowy. Tutaj pól raczej nie ma, jeżeli już ewentualnie to się wypasa jakieś zwierzęta, ale to też bardziej tam w górze tej rzeczki. Czy nawet nie rzeczki, bo rzeczka płynie od jeziora, a równolegle do niej płynie kanał Ulgi z jeziora, więc tam się wypasają zwierzęta. Ale właśnie, przyjechać tutaj na rowerze, przejechać przez most, rozłożyć sobie koc piknikowy na drugiej stronie, ale to będzie dobre. O, jak fajnie górki widać też. No, także właśnie stwierdziłem, że zobaczę ten most sobie w dzień. No, na razie ma trochę mizernie. Kiedyś dało się nim przejść. Miał co prawda co jakiś czas różne luki i dziury. Ale był, teraz już jest całkowicie wyzerowany. No, tak to wygląda. No, ale wracając do projektu, diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, bo samo wrzucenie tekstów da mi jakieś tam wyniki, bo to uruchamia się bardzo prosto.
Natomiast nie będzie tam żadnej konwersacji, tylko jakby kontynuacja zdania, typu nie wiem, dlaczego Python jest fajny. I on będzie próbował kontynuować to zdanie. Dlaczego Python jest fajny, mimo swojej powolności na przykład. Coś takiego może stworzyć. No, dodatkowo nie będzie pamiętał kontekstu. Interfejs jest bardzo toporny, bo to jest jakiś tam przykładowy plik w Pythonie. Model jest też trochę topornie trenowany. Wszystko tam jest takie toporne, działające, ale toporne. No i właśnie myślałem sobie, że może być fajna zabawa, żeby wziąć to, wytrenować, ładnie obudować, wystawić jako web aplikację i zobaczyć, jak to wygląda. Czyli takie od A do Z. A to też jest bardzo ciekawe w programowaniu i w okolicach, że można przygotować cały kawał inżynieryjnej, dobrej roboty po to, żeby na końcu nie zadziało się nic. Bo można właśnie mieć serwer, na którym jest zdeployowana web appka. Ta web appka ma jakiś, powiedzmy, load balancing, ma trzymanie sesji konwersacyjnych, ma jakieś tam zbieranie feedbacku. Ten feedback może trafiać do jakiegoś kolejnego trenowania modelu. To wszystko może się przetrenowywać automatycznie, testować. Może się nowa wersja deployować i apki, i modelu. No i to wszystko może być warte dziesiątki, jak nie setki godzin pracy, a na końcu użytkownik końcowy dostanie na przykład okienko, zadaje jakieś pytanie, zapyta się, ile ziemniaków wchodzi do autobusu, a mój model odpowie mu, zamek w Odmuchowie ma bardzo długą i barwną historię. Czemu nie? I problem będzie i w sumie nie problem, tylko całe zagadnienie będzie zrealizowane na najwyższym inżynieryjnym poziomie. Natomiast problem będzie na przykład taki, że jest zbyt mało danych. Jeżeli wybiorę trenowanie od zera, no to ten model nie będzie wiedział nic o autobusie, w kontekście autobusu, i nie będzie wiedział nic o ziemniakach. Będzie próbował zgadnąć. A że, powiedzmy, może zdarzyć się, że mówi dużo o zamku, to stwierdzi, w sumie nie wiem co to ziemniaki, nie wiem co to autobus, ale mam tutaj dużo informacji o zamku, więc strzelam, że chodzi o zamek. W skrócie. No i to może być właśnie fajna zabawa. Inne dziedziny nie mają takiego komfortu. Na przykład lekarze, gdy zaczynają robić takie eksperymenty, to bardzo szybko pojawia się komisja etyki i utrata licencji, takie tematy. U inżynierów pojawiają się bardzo wysokie rachunki. Chodzą ludzie z BHP. Też niekoniecznie jest to sensowne. A my w programowaniu możemy robić co chcemy, jak chcemy, byle jak. Możemy robić to mega sensownie, mega starannie. Mamy całą możliwość działania. Kosztem minimalny, jeden co tracimy naprawdę to czas. Ale znów, czas, który tracimy, możemy przekuć na rozwój. Nikt nam nie powie, czego nie możemy zrobić, bo możemy zrobić w zasadzie wszystko. Jak wychodziłem z domu, zastanawiałem się, o czym będę mówił. Rozgadałem się całkiem sporo już, więc myślę, że na dzisiaj wystarczy. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału i zapraszam Cię na kolejny już jutro. Hej!